Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Przemku, jak Ty byś opisał siebie jako człowieka, nie jako osobę z niepełnosprawnością, tylko właśnie jako człowieka? Ciężko się ciężko samego siebie opisać. Myślę, że przede wszystkim odważny. Odważny, ambitny, przynajmniej się staram. Pomocny. Czasami perfekcjonista, bo jeżeli coś robię, to czasami się staram, żeby to było dobrze. No i nie poddający się tak łatwo. A jak Twoje życie wygląda dziś? Czym się zajmujesz? Co Cię cieszy? Co jest dla Ciebie ważne? Na co dzień pracuję w urzędzie miasta. Jestem intenentem na stanowisku archiwista. Dodatkowo jeszcze zdarza się, że też chodzę na siłownię, a poza tym wraz z przyjaciółmi prowadzimy stowarzyszenie. I czym zajmuje się to stowarzyszenie? Ogólnie staramy się wspierać osoby niepełnosprawne głównie ruchowo, ale też mamy swoich członków osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na co dzień też obecnie jesteśmy w projekcie, gdzie pomagamy osobom, gdzie... Gdzie pomagacie po prostu innym, tak? Tak. Ale pomagacie w aspekcie takiego otwarcia na świat, czy pomagacie w aspekcie zrozumienia własnej niepełnosprawności, polubienia czy zaakceptowania jej, bo nie wiem, czy słowo polubienie, czy da się niepełnosprawność polubić? Czasami chyba nawet trzeba. Żeby... Ona staje się częścią życia? Jest po prostu? Tak, przede wszystkim tak. No, obecnie jesteśmy w takim stworzyliśmy sobie taki projekt, gdzie właśnie pokazujemy osobom pełnosprawnym, jak osoby niepełnosprawne muszą funkcjonować w społeczeństwie i w przestrzeni miejskiej. A co jest najgorsze w takim funkcjonowaniu? Bo dzisiaj, ile Ty masz dzisiaj lat? 43. Czyli mówisz z perspektywy dorosłego mężczyzny, a jak jest z perspektywy małego chłopca, który wygląda przez okno i ogląda innych chłopców, którzy grają w piłkę? Jak pamiętam, to nie potrafiłem się z tym tak naprawdę pogodzić, że ja nie mogę, jak ktoś może, nie? Że jednak gdzieś tam... Mimo wszystko miałem fajne dzieciństwo, bo naprawdę gdzieś tam byłem wspierany przez kolegów, przez kumpli, że gdzieś tam nie odstawiany byłem na bok, ale mimo wszystko gdzieś tam, jak widziałem, że ktoś biega, chciałem sam biegać wtedy, nie? Wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, że mogę na swój sposób gdzieś tam robić wiele rzeczy, które mogę robić, które robię do dzisiaj. I teraz trochę historii Twojej choroby. Ty się urodziłeś z rozszczepem kręgosłupa. Tak. Jak ta historia dalej wygląda? Ty ją znasz? To znaczy wiem, że się urodziłem z rozszczepem kręgosłupa i byłem operowany w pierwszej dobie po urodzeniu. Później okazało się, że też mam jeszcze dodatkowo wodogłowie i też byłem później stawiany, miałem zastawkę. No i właśnie tak długo spędzałem czasu właśnie w szpitalach, gdzieś tam rehabilitacje różne, w międzyczasie gdzieś tam też praktycznie większość życia to były szpitale.
do pewnego momentu w sumie. Czyli szpitale były jakąś taką alternatywną rzeczywistością. Jak ty Codziennością. Czyli codziennością. Tak, tak, Nie dom, a szpital. tak. A jak ty wspominasz funkcjonowanie w tym szpitalu? Jak już byłeś starszy? No to tak jeszcze tak z czasów dzieciństwa, to tak, mama nawet, rodzice mi nawet powiadają, że nawet to tak było czasami walka o nawet jedzenie, nie? Gdzieś tam czasami. Czyli brakowało jedzenia, albo to jedzenie po prostu dla dzieci niesmaczne, tak? Znaczy, inaczej też takie, no bo to takie, tak jak było, na przykład bo leżałem właśnie na rehabilitacji często właśnie w Poznaniu, no to tam właśnie tak, właśnie to takie właśnie było, że gdzieś tam taka właśnie była gdzieś tam taka walka o uwagę może bardziej, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Czy tobie towarzyszą jakieś inne choroby jeszcze? Czy w trakcie jakby twojej drogi pojawiły się jeszcze inne choroby? Niestety tak. Niestety w wieku 14 lat zaczęły się problemy z nerkami dosyć poważne, bo gdzieś tam się zaczęły zakażenia i to spowodowało to w pewnym momencie po czasie niewydolność nerek. Jestem obecnie po 12 lat po przeszczepie nerki i wiadomo, w międzyczasie wiadomo też, wiadomo, że były różne też problemy dodatkowo. Też, praktycznie co roku mam tak, że coś się dzieje takiego niedobrego. No ale z nerkami czy jakieś inne rzeczy? To są już dodatkowe bardziej choroby, nie? I co najczęściej się pojawia? Czy to nie jest najczęściej, a po prostu jakie się pojawiają? Najczęściej to są właśnie problemy z płucami tak, obecnie, nie? Czyli teraz też twoje życie jest naznaczone jednak szpitalem? Tak, zdarza się, że tak. Jak ta opieka w szpitalu wygląda? No dodatkowo dochodzi nam jeszcze, że... To znaczy, więc zależy w jakim szpitalu, bo to też są, to też można rozgraniczyć, bo są można też rozgraniczyć różne szpitale. Tam, gdzie na przykład jestem, to na Pomorzanach, jak często, to naprawdę jest super. Nie mogę powiedzieć nic złego na ten temat tego szpitala, czy nawet oddziału nefrologicznego. Czyli to jest Szczeciński Szpital Kliniczny na Pomorzanach, tak? Tak. I właśnie tutaj nie mogę powiedzieć nic złego, bo naprawdę tam jestem super zaopiekowany i naprawdę i lekarze, i personel medyczny, także... A nawet i personel, mówię, że tam jest naprawdę super. A jakieś wspomnienia co do leczenia, jakieś traumatyczne, coś, gdzie nie udzielono Ci na czas opieki, czy ta opieka była nie do końca dobra, czy czekałeś bardzo długo? Nie chodzi o to, żeby wymieniać placówki, ale chodzi o to, żeby powiedzieć... To znaczy, to były takie momenty, tak jak na przykład przy COVID-zie, nie? Że na przykład był taki moment, że jak leżałem w szpitalu, bo miałem powikłania po COVID-zie, dosyć poważne. Nie udzielono mi dostatecznej pomocy, bo pękło mi naczynia krwionośne w okolicach mięśnia brzucha. Praktycznie pękł mięsień brzucha. I to był bardzo duży ból i czekano, nie wiem, praktycznie na co, żeby mi to praktycznie zoperować. A jeśli chodzi o dostępność do służby zdrowia, do lekarzy, szpitali, przychodni, poradni, jak Ty to oceniasz? Bo myślę, że nie jest to aż takie złe. Wiadomo, trzeba czekać długo, bo to czasami się czeka nawet za długo, ale jak to mówią, zawsze mogło być lepiej. Na przeszczep nerki ile czekałeś? Niedługo, bo 4 miesiące, znaczy po całych badaniach, po wszystkim, po zgłoszeniu do rejestru to 4 miesiące. Ale rozumiem, że to była akurat operacja ratująca życie. Tak, bo 4 lata miałem dializy i w pewnym momencie już to było takie, że
no jeszcze trochę i mógłbym umrzeć. A w jaki sposób technicznie docierałeś na te dializy? Jak byłeś dializowany? To znaczy, ja miałem hemodializę w stacji dializ i normalnie przejeżdżał mój samochód, także też nie było problemu. Czyli stacja wysłała samochód, ten samochód Tak, przejeżdżał, tak. on był z podnośnikiem, rozumiem, że był dostosowany. No, znaczy albo podnośnik, albo taki najazd specjalny był wyprodukowany. A jak jest z tym dostosowaniem w ogóle dla osób niepełnosprawnych, dla osób jeżdżących na wózkach, jeśli chodzi o bariery? Bo Wy robicie program, w którym pokazujecie bariery architektoniczne, czyli Tak. wsadzacie ludzi, którzy nie rozumieją Waszej niepełnosprawności na wózki i każecie im przejechać Tak. coś, co jest często niemożliwe do przejechania. No, bardzo mówią, że bardzo to otwiera głowę co niektórym. Dużo dorosłych właśnie mówi, że jest w szoku po takim torze. A jaka jest dostępność? No powiem szczerze, bywa lepiej, ale jest bardzo dużo jeszcze miejsc w Stargardzie, nawet w samym Stargardzie, gdzie praktycznie nie ma w ogóle dostępu. Nie ma, gdzie nie ma jak nawet samemu wyjść, jest to niemożliwe. Czyli jednak ludzie, szczególnie młodsze dzieci na wózkach, są uzależnione zawsze od innych, bo Wy już często w dorosłym wieku robicie sobie prawo jazdy, macie samochody, gdzie wiadomo jest jakaś asysta potrzebna, ale nie w takim stopniu. Tak. Ale jak taki mały chłopiec jednak cały czas te spacery raz albo 2 razy dziennie, bo rodzice też przecież musieli pracować. A dyskryminacja, takie złe słowo, ale no i zdarza się. Odczułeś na swojej skórze, że poczułeś się inny, dyskryminowany ze względu na to, że jesteś niepełnosprawny ruchowo? Szczerze nie pamiętam takiej sytuacji, ale raczej nie. Ty wspominałeś o kolegach i o tym środowisku rówieśniczym, że ono było jakieś też nie było złe, tak? Nie. Właśnie mimo wszystko byłem gdzieś tam zawsze zabierany do zabawy, że gdzieś tam zawsze nie było tak źle. A kto Ci tłumaczył, jak byłeś mały, to, że wracając do tej piłki czy do innych zabaw, że nie możesz robić tego, co inne dzieci? Powiem szczerze, że nie pamiętam teraz, ale z tego co pamiętam, to zawsze to gdzieś tam zostawiałem dla siebie, nie? Gdzieś tam wewnętrznie to tak odczuwałem sam bardziej niż się gdzieś tam byłem wylewny. Czy życie na wózku, bycie osobą niepełnosprawną pozwala dostrzec inne dobre rzeczy w świecie, których czasami ktoś może nie zauważyć? Czy jest pewnym zasobem jednak, który nam coś pokazuje? Powiem Czy szczerze, tylko deficytem, który ktoś widzi i mówi, o, ktoś jest na wózku? myślę, że każdy gdzieś tam, każda dysfunkcja gdzieś tam znajdzie swoje pozytywy też, nie? Może tutaj bardziej bym tak to powiedział, niż wiadomo, że nie jest łatwo być na wózku, czy chodzić o kulach, ale no, gdzieś tam zawsze są jakieś zawsze są tego pozytywy. A jak ludzie reagują na Ciebie? Często widzą osobę niepełnosprawną, czy po prostu człowieka, Przemka, z którym fajnie się rozmawia? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie odbieram tego tak, po prostu jestem, nie? Jak zawsze mówię, że po prostu jestem i tyle. Gdzieś tam, jak się przedstawiam, czy rozmawiam z nowo poznaną osobą, to nie patrzę tego z perspektywy, że jestem niepełnosprawny. Nie? Jestem po prostu ja. A jak wygląda Twój typowy dzień? Jakieś rytuały masz? Jak wygląda taki dzień Przemka? Wstaję, wiadomo, ubieram się i wychodzę do pracy, gdzieś tam spędzam 5 godzin, raczej mam mniejszy etat, więc spędzam 5 godzin w pracy. To też zależy od dnia, bo na przykład jak mamy dzień taki, że na przykład jest spotkanie w stowarzyszeniu, no to wtedy jadę do stowarzyszenia, ewentualnie, czy nawet później, a jak nie, no to do domu, gdzieś tam odpoczywam dużo. Później. Jestem trochę leniwy. No ale wiesz, co komu przeszkadza? No, ważne, żeby wiedzieć, że jestem, tak? I się do tego przyznawać.
czy lekarze, personel medyczny, bo bardzo dużo w Twojej historii jest tych szpitali. Czy poczujesz, że zawsze traktowali Cię z empatią i zrozumieniem Twoich potrzeb? Jeśli bym porównywał tak jak wcześniej szpital właśnie na Pomorzanach, czyli właśnie oddział nefrologiczny, to tak. Bo tam najczęściej spędzałem czas, to zdecydowanie tak. A masz takie poczucie, że że medycyna w Polsce wspiera osoby z niepełnosprawnością ruchową, że tu jest jednak więcej wsparcia? Nie chodzi o samoleczenie, tylko nawet o takie techniczne sprawy, tak? Na pewno nie dyskryminuje, może tak powiem, bo tego, czy wspiera, to nie wiem. A gdybyś miał czarodziejską różdżkę Harry'ego Pottera, wszyscy lubimy, znamy, to co byś w tych szpitalach, poradniach wyczarował? Czego tam by więcej powinno być? Nie wiem, możesz czarować w empatię, w infrastrukturę, co byś tam wyczarował? Żeby to nie, znaczy nie wiem, może rzeczywiście więcej empatii, jeszcze więcej empatii. Pod tym względem może bym bardziej patrzał. A czy Ty, ponieważ u Ciebie też wiele się dzieje pod tym kątem chorobowym, a szczególnie w kontekście nerek, tak? Bo one teraz są, rozumiem, płuca Tak. i nerki są największym, Tak, największym zagrożeniem. Czy Ty masz dostęp do nowoczesnych terapii, sprzętu i leków? Do leków myślę, że tak, bo ja też miałem taki epizod, że miałem problem, że miałem właśnie problem WZW typu C, rzuteczkę typu C i dostałem właśnie taką możliwość, żeby ją wyleczyć no to właśnie dostęp do najnowszej generacji leków, nie? Patrząc pod tym względem, to tak. A Ty w tym aspekcie czegoś brakuje, co byś się mogło poprawić? No, Sprzęt? Myślę, że sprzęt, znaczy dofinansowanie sprzętu, bo wiadomo, wózki też, my też jeździmy na wózkach aktywnych, no to są wózki, które jednak troszeczkę kosztują. A ile taki wózek kosztuje? No tak średnio 8 tysięcy. To spory wydatek, więc przydałby się sprzęt. Jaki jeszcze sprzęt jest potrzebny? No to też zależy od potrzeb. To też są pionizatory, są też tak zwane ortezy, protezy różne. Nie? Także myślę, że to też zależy od potrzeb. A takie potrzeby związane z funkcjonowaniem w mieszkaniu nawet, bo Ty mieszkasz na piętrze, parterze. Na parterze. I tam jest pełna infrastruktura taka, w której możesz dotrzeć do domu, wejść, wyjechać, wjechać. No, do tej pory była, obecnie jest w remoncie. Rozumiem, czyli jest ciężej, a jeśli chodzi nawet takie podstawowe czynności, jak korzystanie na przykład z łazienki, to też inaczej musi funkcjonować, prawda? Też Tak, inny znaczy to sprzęt. dostosowanie jest właśnie, mamy dostosowane. Na pewno by się tutaj przydałyby różne nawet takie wózki, na przykład wózek kąpielowy, bo to też ułatwia dostęp do prysznica na przykład. No, a tak to ja mam na przykład mieszkanie dostosowane, tak trochę dostosowane, można powiedzieć. Czyli w tym mieszkaniu możesz samodzielnie funkcjonować. Raczej tak. A jak dostępność, jeśli chodzi o transport, na przykład publiczny? Raczej z tego nie korzystam już, ale z opowiadań wiem, że jest lepiej niż było kiedyś. Jesteś mobilny? Jeździsz autem? To znaczy ja nie mam prawa jazdy, ale pomagają mi rodzice właśnie w transporcie, czy brat nawet, nie? Także tutaj nie mam też problemu, zawsze mogę na kogoś liczyć. Czy chciałbyś czasem, zastanawiałeś się o tym, co ludzie powinni zrozumieć, czy dobrze było, gdyby zrozumieli na temat życia osób z niepełnosprawnością? Szczerze, pewnie zastanawiałem się nad tym. Co by... Nie wiem. Czy bardziej o to chodzi, czy czasem, bo Ty dzisiaj wymieniłeś empatię, dlatego też o tym wspominam, czy czasem nie masz wrażenia, że właśnie ludziom empatii brakuje? Albo Raczej tak, to prawda. A na czym to polega Twoim zdaniem, że na czym ten brak? Jak reagują?
Bo niektórzy w ogóle nie chcą. Ja zauważyłam z perspektywy osoby, która nie porusza się na wózku, że niektórzy reagują na osoby na wózkach, czy w ogóle z innymi rodzajami niepełnosprawności, czy intelektualnej, czy ruchowej, że boją się. Tak. I teraz jak myślisz, z czego ten strach wynika? Czemu? No zauważyłeś to, że... Znaczy, tak, zauważyłem, że się ludzie boją, to prawda. Myślę, że brakuje właśnie takiego zrozumienia osoby niepełnosprawnej. Stąd nasz właśnie projekt, żeby trochę tą właśnie osobę niepełnosprawną trochę zrozumieć, jak funkcjonuje. Ale mówisz, że też jest dużo zaskoczenia, bo Tak. kiedy człowiek, który może chodzić, siada na wózek i musi nagle, ile ma ten krawężnik i na jakich fantomach takich pokazujecie krawężnikowych? 700 I co? I trzeba tam podjechać, prawda? A często zdarzają się na i niego, takie krawężniki. na niego trzeba po prostu wjechać. No i co? Macie wtedy zabawę, jak widzicie, jak oni się borykają? Raz mieliśmy taką zabawę, jak ktoś próbował sam. Znaczy, my wpuszczamy osoby oczywiście z asekuracją, z pomocą. Mieliśmy jakiś taki przypadek, że osoba chciała sama. No, mieliśmy trochę ubaw, bo no niestety, na drugiej przeszkodzie zweryfikowało, że jednak nie dasz samemu rady, nie? Musisz prosić o tą pomoc. A ty pamiętasz swój pierwszy wózek, jak się w ogóle uczyłeś posługiwać wózkiem? Czy to stało się jakąś taką formą naturalną, że po prostu tak już było zawsze? Myślę, że raczej stało się to taką formą naturalną. Miałem kiedyś, ja często korzystałem z wózków ortopedycznych bardziej. Gdzieś tu się uczyłem właśnie funkcjonować w społeczeństwie. Dopiero później gdzieś trafiłem do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, gdzie właśnie powiedziano mi, że są takie wózki jak wózki aktywne i rzeczywiście pamiętam swój pierwszy wózek aktywny. No, było duże zaskoczenie, jakby przesiąść się z malucha do Porsche, nie? A co to znaczy wózek aktywny? Wózek, dzięki któremu możemy poruszać się samodzielnie, który umożliwia nam wykonywanie, przejazd na przykład przez różne właśnie przeszkody architektoniczne w mieście. Tak jak wjechać na krawężniki. Można powiedzieć, że jak jest motocykl crossowy, to jest taki wózek, który pozwala poruszać się w każdych warunkach, tak? Las, krawężnik. No niekoniecznie las, ale myślę, że bardziej w mieście, gdzieś tam przez krawężniki, żeby można było przejechać. Bo na ortopedycznym jest ciężko to zrobić, bo jest to wózek ciężki, a wózki aktywne są wózkami lżejszymi przede wszystkim. I też pewnie dla asystenta, czy opiekuna, czy kogoś z rodziny łatwiej jest nawet powiecie taki wózek gdzieś spakować i włożyć do auta. Tak. Jakie ty masz, powiedz mi, marzenia, plany zawodowe, życiowe? Powiem szczerze. Żyję dniem dzisiejszym, może tak. Nie planuję, nie mam takich jakichś marzeń długolotnych, że tak powiem, długoterminowych. Bardziej żyję dniem dzisiejszym, tym co jest teraz, gdzieś tam, w którym właśnie gdzieś tam staram się dbać o to, żeby właśnie było spełniać na bieżąco swoje, może powiedzieć, zachcianki, gdzieś tam bardziej niż marzenia. Masz takie poczucie, że z tego każdego dnia wyciskasz wszystko, tak na maksa? To zależy, ale czasami tak. A na czym ci najbardziej zależy? Powiem szczerze, że nie wiem. No, ale dużo też w tobie takiej chęci pomagania innym, pokazywania tego świata z perspektywy osoby niepełnosprawnej. Czego my, normalsi, nie widzimy? Czego my nie zauważamy w waszym funkcjonowaniu, a co powinniśmy zobaczyć? Oprócz tych barier architektonicznych, no bo one są dość oczywiste. Co powinniśmy dostrzec w tym drugim człowieku? Wózek czy człowieka? Człowieka. Nie patrzeć na wózek przede wszystkim. No. Często jest tak, że właśnie tak jak patrząc pod względem powiedzmy partnerskim, bo już tutaj nawet powiem, że często się osoby, właśnie druga osoba tej drugiej płci patrzy bardziej często na wózek niż na osobę, nie?
Mówisz o związkach romantycznych, tak? Tak. No, A jak wygląda... Znaczy to jest najłatwiejszy przykład. No powiedzmy. tak, ale właśnie jak to wygląda u Ciebie, czy w Waszym przypadku, jeśli nie chcesz o sobie mówić? Łatwo jest znaleźć sobie kogoś na życie, czy trudniej? Trudno. Bardzo trudno. Niestety. Ale jeżeli już, no to szukacie, czy spotykacie we własnych stowarzyszeniach miejsca i zwykle są to dwie osoby z niepełnosprawnością? To już zależy. No myślę, że zależy. To czasami też są osoby, to są i osoba zdrowa i niepełnosprawna, czasami jest to właśnie dwie osoby niepełnosprawne gdzieś, no to też zależy. A zawiązywanie relacji, czy nawiązywanie relacji przez internet, to się zdarza? Zdarzają się jakieś takie przyjaźnie, czy miłości? Kiedyś to było bardziej modne może niż teraz na ten moment. Ja osobiście takich rzeczy, takiej sytuacji nie byłem, więc Mówisz trochę o tym i tak ze smutkiem widziałam, bo sam wywołałeś ten temat, że raczej można by powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością są trochę na taką samotność skazane, jeśli chodzi o relacje takie romantyczne. myślę, że tak. A to jest trudne? Bardzo. A jeśli chodzi o przyjaciół, no bo tego akurat nie brakuje. Tak, tego nie brakuje. A co Ci daje poczucie sensu i motywacji, żeby każdego dnia wstawać i działać? Nie wiem. Powiem szczerze, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Po prostu wstaję. Inaczej teraz tym powiem szczerze, że zawsze ten projekt, co my teraz robimy, no to gdzieś tam to było moim gdzieś tam takim marzeniem, żeby właśnie gdzieś z takim czymś wyjść. Nawet rozmawialiśmy z kolegą raz na ten temat, że fajnie było wszystkiego zrobić. Kiedyś nie było to możliwe, obecnie jest. No i właśnie gdzieś to takie powoduje, że tak chce mi się, nie? Chce mi się gdzieś. To gdzieś mi daje, daje mi takiego kopa, nie? A macie pomysł jako stowarzyszenie na kolejne projekty? Coś jeszcze chcecie robić? I jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy. Ale te projekty są ważne, żeby ktoś czego, no bo opowiadać to jedno, ale doświadczyć to drugie. Czyli doświadczając, my rzeczywiście możemy się z czymś zmierzyć. Tak. I dopiero wcielić się trochę w postrzeganie świata przez osoby inne. Tak. Czy inne pod kątem oczywiście niepełnosprawności, czy innego spojrzenia na świat, tak? A takie zmiany na koniec, które Twoim zdaniem powinny gdzieś w świecie zaistnieć. Mówiłeś o empatii. Trochę ze smutkiem mówiliśmy o tym braku nie ma miłości czy takich relacji romantycznych. A czy są jakieś platformy takie randkowe dla osób z niepełnosprawnościami? Dla tych, którzy siedzą w domu często, pracują online? Nie wiem. No bo ty masz szansę pracować w Urzędzie Miasta Tak. I to jest dobra szansa. Natomiast wiele osób z niepełnosprawnościami albo pracuje w zakładach aktywności zawodowych na różnych działach i świetnie, Tak. że one powstają. Natomiast też spora część siedzi w domach, Tak. bo nie ma żadnych możliwości. Bo często w tych domach, jak spotykasz osoby niepełnosprawne, to opowiadają o tym, z czym one się borykają, że nie ma winc, nie ma podjazdów. Co jest dla nich najgorsze? Myślę, że bardziej to, że właśnie gdzieś te braki właśnie gdzieś pomocy poprzez właśnie brak właśnie gdzieś winien dostępności, gdzieś brak dostępności gdzieś, żeby wyjść, móc wyjść. Właśnie dlatego nasze stowarzyszenie pod tym względem chce też wspierać takie osoby, żeby mogły do nas dotrzeć, żeby gdzieś mogły gdzieś być wśród nas. Nie? I żeby też wiedziały. A jak jest z rehabilitacją? Bo od kolejnej osoby na wózku słyszę, że chodzi na siłownię, a nie ma rehabilitacji. Jak jest z dostępem do rehabilitacji? Szczerze powiem, nie wiem, bo nie korzystam z własnego wyboru może bardziej. Czy nie chciałeś korzystać z rehabilitacji? Znaczy w pewnym momencie nawet moi rodzice stwierdzili, że tak mi to ważniejsze są dla nich nerki moje niż gdzieś tam rzeczy, które i tak mi nie pomogą, nie?
Dlatego właśnie staram się gdzieś właśnie sam gdzieś siebie gdzieś wzmacniać poprzez właśnie siłownię, gdzieś tam chodzić na siłownię, różne aktywności. A jeśli chodzi o opiekę, taką wsparcie jakieś psychologiczne, coś takiego istnieje? Korzystałeś? To znaczy korzystałem kiedyś właśnie z pomocy psychiatry. Teraz obecnie jestem na psychoterapii. Znaczy to wyszło tak spontanicznie dzięki właśnie pracy w urzędzie. Była taka możliwość, żeby móc zacząć korzystać i z siłowni, i z usług właśnie psychoterapeuty i skorzystałem z tego. Do tej pory właśnie do tej pory mimo wszystko korzystam. Już na własną rękę. Ale to też niezwykłe, że my tą rozmowę nagrywamy w mieście Stargard, gdzie i słyszę, że są budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdzie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Słyszę, że w Urzędzie Miasta zatrudnia się osoby z niepełnosprawnościami. Tak. Słyszę też, że miasto daje taką możliwość i na psychoterapię, i na inne, czyli prężnie działa jednak ten Urząd Miasta, jeśli chodzi o wspieranie osób z niepełnosprawnością. To są programy. To znaczy, tutaj ten program, jeżeli chodzi o ten program, no to był ogólnie dla pracowników, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to powiem szczerze, że raczej tutaj jest ciężko, żeby taka osoba właśnie tam gdzieś miała to wsparcie psychoterapeutów. Czyli takiego stricte dla osób z niepełnosprawnością wsparcia nie ma. A Twoim zdaniem by się przydało? Bardzo. Bardzo, bardzo. Nawet taki, jeżeli można powiedzieć, numer, nawet telefon wsparcia takiego. Czyli telefon zaufania dla Tak. osób niepełnosprawnych. Też. I na koniec powiedz mi, czego Ci życzyć? Zdrowia. No już chciałam powiedzieć nowego jakiegoś survivalowego wózka, był aktywny, ale To już sam się staram, także Tak? A jakiś nowy? tak. I zupełnie inne rzeczy potrafi? To znaczy nie, to jest Też aktywny, tak? Też taki podobny, też tej samej firmy, ale nówka, więc myślę, że Słuchaj, ja mam nadzieję, że zdrowie to będzie oczywista rzecz, której Ci mogę życzyć, ale życzę Ci jakiegoś naprawdę wyjątkowego wózka, tak? Może tego kolejnego. Może być ciężko, bo są drogie, więc I tak sobie myślę po tej naszej rozmowie, że ja Ci miłości życzę. dziękuję. Może się akurat uda. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.